To jest ważne, ponieważ robiąc przez tyle lata filmy, niczego jakby nie zyskiwałem i za każdym razem stawałem przed kamerą z takim przekonaniem, że jeszcze raz mi się udało. Tak jakbym uciekł z więzienia albo jeszcze raz coś zrobił takiego, co, że tak powiem, za co dawno powinni mnie złapać za rękę. Myślę, że to było ekscytujące i to było takie, no, jak na młodego człowieka. Kiedy zrobiłem film Popiół i Diament, miałem 30 lat, to było właśnie, myślę, taki naturalny stan ekscytacji, podniecenia. Zresztą cała ta grupa, która realizowała ze mną filmy, odczuwała też coś podobnego. Dla nas to była po prostu przygoda, każdy następny film i życie było tak nudne, tak beznadziejne, tak nieciekawe, tak się w tym kraju naprawdę nic nie działo i nic nie można było odegrać żadnej roli, że robienie filmu przenosiło nas w jakiś świat. Światem realnym było dla nas to, ten świat, który kreowaliśmy na ekranie. Natomiast to, w czym zanurzaliśmy się w codziennym życiu, to była jakaś fantastyka, która nas nie dotyczyła, bo nie braliśmy w tym udziału. Dlatego, że nie chcę powiedzieć, że to był tylko mój wybór. Myślę, że wielu młodszych też moich kolegów to dobrze rozumiało, że to jest robienie filmów, to jest sposób na życie, a nie tylko powołanie, czy nie tylko profesja, nie tylko sposób zarabiania pieniędzy. Nie. Ja pamiętam każdy film, jak zaczynaliśmy go, niezależnie czy on był filmem udanym, mniej czy więcej jako oderwanie się od tej rzeczywistości, jakieś zanurzenie się w jakimś świecie, który zawsze był ciekawszy, lepszy. I tym sposobem może właśnie zrobiłem coś, uciekając od tej rzeczywistości, może po prostu nie spotkałem się z ludźmi, nie przyjrzałem się im uważniej, jakby to powiedzieć, może bym dostrzegł coś w tym świecie, który mnie otaczał, ciekawszego niż moje filmy. I to na pewno jest, i to jest możliwe, tylko że mój wybór był tego rodzaju, że szedłem za czym innym. Oddalałem się, że tak powiem, od rzeczywistości i rezultat był taki, że ja więcej wiedziałem o bohaterach moich filmów niż o moich przyjaciołach, którzy mnie otaczali, o ludziach, którzy mnie otaczali. No, oni pracowali ze mną, myśmy się na tyle przyjaźnili i razem robiliśmy coś. Oni też chcieli robić te filmy, bo i oni się oddalali od swojej codzienności i od swoich kłopotów. Ale ja oddalałem się całkowicie, spychając moje życie, że tak powiem, rodzinne, moje życie osobiste całkowicie na margines. No i tym sposobem właśnie bardziej byłem zaprzyjaźniony z postacią Maćka Chełmickiego, czy z bohaterami filmu Kanał, czy później innych filmów, niż z aktorami, którzy byli odtwórcami tych ról. Jak mówię, nie wiem, czy to jest zdrowe i czy to jest dobre, no ale muszę tak stwierdzić, że tak się stało i że tak przeżyłem całe życie.